Jak islam ocalił kultury świata. Często słyszymy, że ekspansja islamska oznaczała koniec dawnych cywilizacji i przymusową arabizację. Ale czy faktycznie tak było? Czy to znów polityczna propaganda? Gdy przyjrzymy się mapie świata islamskiego, zobaczymy coś fascynującego. Gigantyczną mozaikę narodów, kultur i języków, które nie tylko przetrwały, ale rozkwitły pod nowym panowaniem. Kluczem do zrozumienia tego zjawiska nie jest siła militarna, lecz sama doktryna islamu, która uznaje różnorodność za zamierzoną przez Boga. Zanim spojrzymy na fakty historyczne, musimy zrozumieć, co na temat różnorodności mówi Koran. W surze 30 czytamy zdanie, które dla wielu ówczesnych imperiów było rewolucyjne. I do jego znaków należy stworzenie niebios i ziemi, a także różnorodność waszych języków i waszych barw. Zaprawdę w tym są znaki dla ludzi posiadających wiedzę. Dla muzułmanina wielojęzyczność świata nie jest błędem ani problemem. To boski znak. Koran w surze 49 idzie jeszcze dalej, tłumacząc, że podziały na narody i plemiona ma jeden cel, abyśmy się wzajemnie poznawali. Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was narodami i plemionami, abyście się wzajemnie poznawali. W islamie godność dotyczy każdego syna Adama, a jedyną miarą wartości człowieka nie jest kolor skóry czy pochodzenie, lecz jego bogobojność i czyny. Tę zasadę dobitnie wyłożył prorok Muhammed, pokój z nim, w swoim pożegnalnym kazaniu mówiąc: Arab nie ma wyższości nad niearabem, ani niearab nad Arabem, biały nad czarnym, ani czarny nad białym, poza bogobojnością. To teologiczne DNA islamu sprawiło, że kalifat nigdy nie stał się machiną do mielenia kultur na jedną arabską modłę. Najlepszym dowodem na to jest Persja. Choć Persowie przyjęli islam, nigdy nie stali się Arabami. Język perski nie zniknął pod naporem arabskiego, wręcz przeciwnie. W czasach kalifatu abbasyckiego elity perskie stały się filarem nauki, administracji i literatury. To właśnie pod patronatem muzułmańskich władców powstało Szahname Firdosiego, narodowy epos Persów napisany w ich ojczystym języku. Persja to modelowy przykład tego, że można zmienić religię, zachowując przy tym całkowitą odrębność kulturową i językową. Co więcej, muzułmańscy uczeni w Persji stali się także swoistymi strażnikami mądrości antyku. To właśnie w Bagdadzie, w słynnym Domu Mądrości, muzułmańscy, chrześcijańscy i żydowscy uczeni wspólnie tłumaczyli i komentowali dzieła Arystotelesa, Platona czy Euklidesa. W czasie, gdy w zachodniej Europie teksty te zostały niemal całkowicie zapomniane lub zniszczone, w świecie islamu były one analizowane i rozwijane. Bez pracy arabskich tłumaczy i takich myślicieli jak Averroes, europejski renesans mógłby nigdy nie nastąpić. To właśnie z języka arabskiego dzieła wielkich greckich filozofów zostały ponownie przetłumaczone na łacinę i wróciły na stary kontynent, zmieniając historię Europy. Czy uczy się o tym w szkołach? Having knowledge doesn't mean knowing knowledge. W Egipcie po ekspansji w VII wieku język koptyjski nie został zakazany. Przez stulecia pozostawał on językiem codziennym i liturgicznym chrześcijan. Arabizacja administracji była procesem powolnym, wynikającym z potrzeb biurokracji, a nie z religijnego przymusu. Podobnie działo się w Syrii i Iraku. Język syryjski i grecki były narzędziami wiedzy. To właśnie chrześcijańscy tłumacze syryjscy odegrali kluczową rolę w tzw. ruchu translatorskim w VIII i IX wieku. To oni przekładali dzieła filozofów greckich na arabski, tworząc fundament pod złoty wiek islamu. Języki lokalne nie były przeszkodą, były skarbnicą wiedzy, którą muzułmanie chcieli posiąść. W Afryce Północnej Berberowie przyjęli islam z ogromnym entuzjazmem, ale zachowali swoje języki i tożsamość. Tworzyli własne potężne dynastie jak Almorawidzi czy Almohadzi, które rządziły ogromnymi terenami od Magrebu po Hiszpanię. Islam nie wymagał od nich porzucenia bycia Berberem. Dawał im jedynie nową, uniwersalną płaszczyznę porozumienia z resztą świata. Musimy także rozróżnić dwa pojęcia, które często są mylone. Islamizacja to proces przyjmowania wiary. Arabizacja natomiast była procesem społecznym i politycznym. Arabski stawał się językiem prestiżu, administracji i oczywiście religii, bo w tym języku objawiony został Koran. Jednak islam jako religia nigdy nie nakazywał usuwania lokalnych języków. W wielu regionach takich jak Iran, Turcja czy Indonezja islamizacja postępowała błyskawicznie, podczas gdy arabizacja języka nie nastąpiła nigdy.
Historyczny kalifat był przestrzenią, w której obok siebie żyli Arabowie, Persowie, Berberowie, Turcy, Żydzi i chrześcijanie. Każda z tych grup wnosiła swój język hebrajski, aramejski, sanskryt czy sogdyjski do wspólnego skarbca cywilizacji. Wniosek jest chyba prosty. Islam nie tylko dopuszczał wielojęzyczność, on ją chronił. Uznanie różnorodności za boski plan pozwoliło na przetrwanie kultur, które w innych imperiach mogłyby zostać bezpowrotnie utracone.